Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakup korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy kupuj na energię. Kochani, a ja witam serdecznie z tej strony. Kontynuujemy naszą przygodę gnolarzy na modyfikacji do Europki Versailles 4, czyli na Anbażaner i nasi gnolarze dzisiaj po wielkich wojnach z elfiakami nie spoczną. Dzisiaj kontynuacja fabułki spaczenia naszych piesiowatych gnolarzy. Mamy dostęp do morza, możemy stópki już nasze gnolarskie moczyć w słonej wodzie. Wydarliśmy elfiakom kawał ziemi, zjednoczyliśmy wszystkie plemiona i narzuciliśmy wasalstwo kolejnym elfiakom. Eventy przeklikaliśmy, fabułkę poznaliśmy, pojedynki magiczne stoczyliśmy, a to był dopiero początek. Jak zobaczymy na drzewko, dopiero była taka malutka wisienka na wielkim toście. Tak, tost z wiśniami. Na wielkim torcie obłożonym samymi takimi wisienkami. Zobaczcie, ile to jest fabuły, ile to jest jeszcze rzeczy do robienia. A dzisiaj mam nadzieję, że nadgonimy troszeczkę technologicznie i ekonomicznie. I na pewno będziemy się klepać, bo wojna z tymi elfiakami, tu jednym, tu drugim, królestwem elfiaków, to dopiero początek. Tu się tworzy jakieś potężne imperium Katekery, które też będziemy klepać, także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przypominam, komentarze, łapki w górę, ważna rzecz dla statystyk YouTube'owych. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to już w ogóle skandal, proszę subskrybować. Tak samo jak proszę wpadać na dwa pozostałe kanały zajęcze, znajomy Zająca i znajomy Chomiczana. Również warto suba machnąć i być na bieżąco. Także zaczynamy. O, Great Power. Great Power, teszki przyjęte, mamy dużo szekli po ostatniej wojnie, możemy sobie pobudować jakieś budynki, nawet symbolicznie, co by było. Widzę, że mamy siatkę szpiegowską. My jako frakcja znaczy jako potworki, bo my jesteśmy potworkami, jakby nie patrzeć. Tu frakcje się dzielą na potworkowe, niepotworkowe, co ma swoje plusy i minusy. Ale minusem bycia potworkami jest to, że mamy dużą agresję, ekspansję, zwłaszcza wobec niepotworków. Także musimy mądrze podbijać, żeby za bardzo elfiaków nie rozsierdzić. Możemy rzucić spelucha, który nam wyczaruje potężną ucztę. Potężne kepsy zrespią się na naszym gnolarskim stole. Kepsy nadziewane elfiackim mięsem. I dostaniemy Deep Repa +1, Improve Relations +45 i Diplomatic Relations +1, to się przyda, bo my de facto jesteśmy gnolarskim imperium polegającym na papety, my ciągniemy dużo boostów z papetów, a że nasza czarodziejczyni Lukcica obniża relacje, tam czaruje, wprowadziliśmy edykty, które nam zbijają Diplomatic Reputation, żeby podbić magów. Także trzeba się troszeczkę tymi magami mimo wszystko podratować. O, już nie przekraczamy limitu papetów, znaczy relacji. Ale nas spaczenie demoniczne osiągnęło! Shock damage +10, Raising Power +10, ale Technology Cost +4-3%. No i dobrze. Nasza przywódczyni dalej ćwiczy, uczy się w magiach. Poznaje tajniki nekromancji. Bardzo dobrze. +200. Leveluje sobie. Proszę bardzo, jaka fabułka. To jest Europka Versailles 4, przypominam. My nie gramy w RPGa, my gramy w Europkę. Szok, nie? Skorowały się prowincje. Bardzo dobra wiadomość, bo jak się skorowały prowincje, to możemy w tej tutaj kluczowej prowincji górskiej postawić fort. Praktycznie idealnie mamy szekle. Kolejna misja kluczowa, która blokuje dalszą część naszego drzewka, wymaga fortu i zakłada, że budowa tego fortu ugruntuje naszą gnolarską władzę nad wybrzeżem, nad tą zatoką. I nasi kupcy, nasi pielgrzymi będą mogli swoimi stópkami spokojnie biegać, nie będąc narażeni przez ataki elfiaków. Ale żeby seria nie przymulała i żeby dalej pchać fabułkę zawczasu, aż tam ten fort się zbuduje, wypowiadamy kolejną wojnę przy pomocy naszych sojuszniczych harpi z północy. Zaatakujemy potężny sojusz elfiaki, te szare Sariady i Irliemu, które nawet supportują niepodległość jednego naszego papeciaka. W sumie większość naszych papetów też są elfy, więc nic dziwnego, że pomagają sobie. Wywołujemy wojnę, mamy przewagę liczebną, ale no troszeczkę nasze armie odstają jakościowo od wojsk oponenta. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy sobie wykorzystać troszeczkę demonicznego powera, aby odpalić Province War Score -10 i National Unrest przy okazji obniżymy.
Moglibyśmy dać lepsze jakościowo armię, ale myślę, że tańsze prowincje. Spróbujemy dużo nachapać, bo troszeczkę poklejmowałem. Niby tu mamy agresywną ekspansję minus 10 za naszą szkołę, ale mamy dużo modyfikatorów z drzewka, z fabułki, że nasza władczyni sama siebie boostuje. Także powiemy wojnę. Wezwiemy nasze harpie do pomocy. To jest ziutek, no właśnie, dużo tych elfiaków będzie. Duża wojna naszych czasów, a trzon naszej armii to są papety, które nie zawsze chcą nam pomagać, bo my troszeczkę na siłę im to założyliśmy. Także wojna brateńki. Proszę odpowiedzieć na wezwanie, bo ja tutaj chcę zrobić sprytnego, agresywnego oblężenie. Proszę wejść do tej wojny. Mieliście odpowiedzieć na wezwanie. Czemu nie odpowiedziałeś na wezwanie? Miała nasza czarodziejucha miała tu wejść i zawalnąć fireballem, trzęsieniem ziemi w te twoje stolice. Mieliśmy zrobić niespodziewany atak. Walcz! No teraz, kiedy armiami odszedłem! O ty bandyto jeden. Ale będziemy ci palić prowincję. Ależ tam będzie palenia prowincji. Dobra, ale ona ma te porąbane statystyki i możliwości. A jeżeli chodzi o obleganie, boostowanie renesansu nas będzie skandaliczne. Fajnie byłoby zdobyć prowincję z renesansem, ale niestety nawet taka nie jest w zasięgu. Walniemy sobie czar od oblężenia. Myślę, że zwykły fireball wystarczy. Dobrze jakby trafił. No dobra, ale 5 siege'a też da radę. Przy okazji jakaś tam niewielka siatka szpiegowska. W kolejnym miesiącu znowu spróbujemy walnąć z tego. Czar oblężniczy. Byłoby bardzo fajnie, gdyby się udało. No może nie będziemy tego czaru marnować. No dobra, dawaj szybki, jeszcze raz. Teraz trafisz fireballem. Wielkie mury. Jak można nie trafić fireballem, będąc tak potężnym maguchem? Dobrze. Od razu wyższy poziom oblężenia. Szkoda, że wyłomów to nie robi. Oni tutaj biegają. Dobrze jakby nie wbiegli w prowincję, gdzie się buduje fort, żeby on sobie tam spokojnie się budował. Mucio ważne, mucio importante. Budować forciszcza na wyższym poziomie. No i tutaj patrz jak ładnie fireball wszedł. Od razu weszło jaki progres w oblężeniu. Szkoda, że przegrywacie bitwy. Jak mieliście oblegać prowincję, zrobimy jak najszybciej pozbyć się jednego gówniaka, bo tych elfiaków się dużo zrobi. Także spróbujemy ich rozbić, ich koalicję. Powyciągać. Po to ten adres -2 miał być właśnie, żeby też bunty się nie triggerowały. Ale jest jak jest. Nasi wielce nieudolni sojusznicy jednak się na coś przydali. Przegrywali bitwę, ale dzięki temu my zajęliśmy 2 forty i teraz szybko zdobędziemy 3. fort, bo 3. fort jest w górach. A w górach dużo lepiej działa trzęsienie ziemi. Właśnie jest 80 do 20% szans, że uda się zrobić porządne trzęsienie ziemi, znacząco osłabiając obronę przeciwnika i na wejściu bez artylerii, bez wyłomu, plus 14 na siege'a. No coś pięknego. Wyrzucimy pierwszych elfiaków z wojny, dosłownie blitzkrieg zrobiliśmy na ich forty, a nasza gnolica rozrzucała fireballami na prawo, lewo i ich zamki płonęły. Skromnie 2 prowincje, ale jedna prowincja jest do questa. Więcej też nie biorę, bo misje nam potem claimy dają, a tutaj tylko bierzemy jedną. Zrywamy im sojusz z tymi elfiakami nadmorskimi, bierzemy warrepsy, szekle i sayonara. Przede wszystkim oni nie będą już wspierać, supportować tych 2 naszych papetów, które chciały się wyzwolić przy ich pomocy. No i to co zajączki lubią najbardziej. Palimy. Co my tutaj mamy? Mamy krasnoluchy, mamy człowieki, mamy elfiuki. To wszystko trzeba będzie potem zgnolić. Gnolarzy tam uosiedlić. Ty, tu są pustynne elfy. Dostaliśmy z eventu elfiaka, ale to jest rasa pustynnych elfów. Nigdzie w żadnym uniwersum nie widziałem czegoś takiego jak pustynne elfy. Ciekawe, dyscyplinka o połowę tańszy. Lubimy takiego, gnolarze takiego lubią. A jak z pustyni to swój. Jak z pustyni to swój, to jak nie elfiak, to nasi są. Dobra,
Dobra, myślę, że możemy skończyć tą wojnę, nawet możemy skromnie ją skończyć, bo jeszcze nie jeden konflikt przed nami, tutaj tylko taka rozgrzewkowa, żeby rozbić tą koalicję elfiaków, żeby przestali supportować nasze papety i te kilka prowincji do przyszłych questów sobie już od razu klikniemy. Tutaj kolejne 2 prowincje bierzemy, także interesy z wami elfiaki to czysta przyjemność. Podoba mnie się bardzo. Od razu palimy. Palimy kolejne prowincje. Karujemy. Pięknie. No i mamy, misja zrobiona, gatekeeping, attrition do końca gry, attrition dla oponentów i lokalna defensywa plus 10, fajnie, więcej claimów, to mnie się bardzo, bardzo podoba. Co prawda claimy na prowincje, które docelowo już sobie zajęliśmy. No i teraz mamy misję, musimy papeta ogarnąć, musimy... No właśnie, tu musimy zająć prowincję i to prowincje, które należy, jedna prowincja do tego regionu należy do naszych sojuszniczych harpi, więc to już mamy drobny konflikt i to jest jedna z głównych ścieżek, więc musimy tu już powoli myśleć o wojnach. No i musimy rozbudować naszą prowincję nadmorską, która chyba stanie się naszym głównym portem, ale tu trzeba i nawrócić i kulturkę zmienić i tą pustynię 1-1 wydewować. Może tu renesans zaczniemy klikać? Dobra, zbijemy im troszeczkę niezależności. Teraz musimy im wydewować stolicę i zbudować tam świątynię, a potem Spy Network. Żeby im to wydewować, klikniemy tak. Postawimy im tutaj... Kościółek już jest. Jest już świątynia. Okej, świetnie, więc powinno zaliczyć kolejnego questa. No i to teraz musimy tam zbudować tylko Spy Network na wyższym poziomie. I będziemy mieli claimy. Będziemy patronami ich pierwszej świątyni. W ogóle z nich robimy jakiś elfich warrior priestów walczących za naszą sprawę. Podoba mi się to. Tylko musimy ich przekupić. Świątynię im rozbudować. Piękna fabułka. Haha, Peasant War. Te główne elfiaki, które zepchnęliśmy, to są te główne na wybrzeżu. A żeśmy ich zmiażdżyli. Podoba mnie się to. Trzeci tier reform. I tutaj musimy... Nie wiem, jaki to ma wpływ na rozgrywkę, bo pierwszy raz to widzę. Technology cost minus 5 fajne, reform progress plus 15 fajne i core creation i province war score minus 5, minus 15 odpowiednio. Tylko że tutaj mamy force evolution i dostaniemy więcej eventów, które pozwolą nam jakby ewoluować z tej naszej hordowej, monstrualnej, gnolowej formy bycia. Tu też dostaniemy, tu nie będziemy tracić stabilki, a tutaj rozumiem, że podążamy starą ścieżką podboju. Ja bym powoli gdzieś tam zaczął te naszych gnolarzy ewoluować, zobaczymy jak to będzie działać. Poza tym reform progress fajne, szybciej się przebijemy przez to. Rozumiem, że po prostu szybciej będziemy mogli kliknąć jedną z tych... O proszę bardzo. Ej, dobra, ewolucja, ale ewolucja dalej występującą hordę. Cholipka, jest drobny problem z kulturami. Musimy częściowo elfiaków zaakceptować. 97, o rany, ale musimy. Tylko dlatego, żeby zacząć ich nawracać na naszą gnolarską wiarę, a potem im zmieniać kulturę na naszą gnolarską. I zacząć dewować. To są dobre prowincje, to są fajne prowincje, zwłaszcza ta. Tutaj to jest poddewowańsko będzie idealna, a my musimy gdzieś renesans wytentegować. Ja nie mogę znowu przepalić kilku tysięcy punktów na dewowanie instytucji. Dobra, mamy misję zrobioną, siatka szpiegowska machnięta, kościółek upatronowany dla nich, także zabezpieczamy sobie lojalność naszych elfiackich przyjaciół, którzy będą naszymi teraz maguchami wojennymi. Dostają eventy i zmienia im się religia, bo oni wyznają jakiś New Sun Cult, a teraz przejmują Old Sun Cult. To prawda, to nie jest nasza religia, bo nasza religia to są ksaksa coś tam. Ale zbijamy im Liberty Desire, no i faktycznie robimy z nich lojalnych papetów. Właśnie stworzyliśmy gnolarskich Witch Kingów, w sensie nasza tluktucica opanowała, chyba skończyła edukować się w nekromancji, osiągnęła najwyższy poziom i mamy gnolara, gnolicę Witch Kingową do końca gry. Oczywiście w całym tym unbażanerowym świecie od razu się rozjuszyli, rozsierdzili. Ale kto się przejmuje? Kto się przejmuje? Lion nie przejmuje, w sensie potężny zającuch nie przejmuje się opinią łowieczek, bo łowieczek od barana nie odróżnisz. Klękajcie przede mną. Ale to teraz tak, my tracimy te nasze modyfikatory. Polipka, bo nie wiem, czy my nie stracimy teraz naszych gnolarskich pięknych modyfikatorów.
Lurel is a Witch King. Tylko, że ona nie jest nieśmiertelna. Ona ma 84 lata. My mamy mocno przedłużone jej życie tymi eventami, ale jej się w końcu zmarznie. No cóż, jest jak jest. Szkoda, że dzieciaka nie można od razu szkolić, że nie ma opcji, żeby uczyć młodego. A nie, ona nawet nie skończyła tych. Jest legendarnym, ma legendarny poziom w nekromancji. Ale jeszcze tam ćwiczy. Szkoda, że młodego nie da się uczyć. No i masz ci los! Ogłosiła się Witch Kingiem i zmarzła. No niestety, robiłem co mogłem, żeby przeżyła, ale ona chyba się nie dało zrobić, żeby była nieśmiertelna. Nie wiem, może gdzieś tam jakieś mechaniki były, trzeba było przypocić. Ja pierwszy raz to gram też troszeczkę w ciemno. Także niestety nasza gnolica zmarzła, zastępuje ją nowa przywódczyni stada 2-1-4, no trochę słabe statystyki, ale jest przede wszystkim potężnym czarodziejem, więc dalej będzie kontynuować. Ma bonusy do Goods Produce Modifier, jakby nasza gospodarka nie polegała na grabieży i taksach. Ale jest jak jest. No i przede wszystkim jest młoda, więc możemy od razu... Śmierć Witch Kinga, no właśnie. Kurde, patrz jakie bonusy mieliśmy! A, i teraz ze śmiercią, zmarznięciem Witch Kinga na 5 lat mamy Unrest Diplomatic Improve Relations. No patrz, dyscyplinka 7, force limity! Nie! Dobra, my musimy od razu z młodej robić Witch Kinga. Od razu musimy z młodej robić Witch Kinga, od razu ją szkolimy. Jaką ty jesteś czarodziejczynią? No tak średnio, od razu w nekromancji się ćwicz, studiuj magię. Studiuj magię i studiuj za szekle. Kurde, ale mieliśmy tyle modyfikatorów przypiętych do obecnej, znaczy do tej już poprzedniej władczyni. Nie wiem, czy tymi gnolarzami nie lepiej zrobić tak, że szybko się pozbywasz pierwszej władczyni i potem te wszystkie bonusy stakujesz na następcą. Robi wrażenie, 6 siege'a jeszcze więcej, a w szoku masz... Ile ty, moja droga, masz szoku? 9 masz szoku. Ładnie. Zaczniesz od tłumienia rebeliantów. A, rebelianci. Pierwsza rozgrzewkowa zbrodnia na elfi... To są elfiackie? Elfiackie to powinny być bunty. Albo człowiecze? Co to jest? To są człowiecze bunty, o proszę bardzo. Gnole was zmasakrują. Nowa królowa. Zero litości. Podoba mi się to. Poczekaj, ten nowy władca odziedziczył ten perk Witch Kinga? Trochę nie rozumiem. Dobra, poczekaj, ona też jest Witch Kingiem? Jak to sprawdzić? Bo tutaj jest... może ona to odziedziczyła? Current Infantry Witch King. Co, ona się z tym urodziła? Odziedziczyła? Myślałem, że to trzeba wbić. Ciekawe. Ej, no to git. No to git. Umarł Witch King, niech żyje Witch King. W sensie z Mars. No dobra, zobaczmy, co daje ta mechanika za erę potworków, za rządy potworów. Bo to się powinno już ładnie skalować. Mamy sporo elfich papetów, sporo elfich ziemi człowieczych. Także zobaczmy, jak to będzie działać. Na razie mamy drobny problem, bo z racji tego, że mamy Witch Kinga i Witch King z Mars, więc mamy plus 5 do Unrestu. Jest problem z nawracaniem tych prowincji, z dewowaniem tych prowincji. Czekam, aż to się nawróci. Zaraz tutaj hardo dewujemy renesans. No niestety muszę to już gdzieś powoli klikać. Możesz plusika dać. Także... No i trusy nas ograniczają. Trusy, rewolty, więc na razie mamy drobną stagnację, ale mocno boostujemy ekonomię i generalnie papety znowu zaczęły się buntować. Ale mamy spelucha. Mamy na to spelucha, który przy okazji nam obniży Unrest. Liberty Desire in Subject minus 10%. I dobry event. 65 supportu dla renesansu w prowincji... No nie mów, że to jest jakaś prowincja, której nie możemy dewować. A, to jest nasza stolica. Plus 65. No i praktycznie pełny renesans się zdewował. Tylko dewowanie tego jest plus 79, a tą prowincję, którą nieszczęsno chciałem, to jest 42. Zaraz nawrócimy, zmienimy kulturkę, będą nasze gnoluchy. Pod bawełnę. Albo człowieki zostawimy i będą bawełnę kręcić. No dobra, trudno. Wydewujmy już ten renesans stolicy. Jest jak jest.
Tamta prowincja po prostu szybciej się nawróci. Przepal trochę punkciorów i to nawet całkiem sporo. Ale renesansu nie mamy skąd skołować. Pyk, mamy renesans idealnie i w ogóle questiora zrobiliśmy. Questiora zrobiliśmy. Tego, na stole Gansy. Proszę bardzo, chińskie katiusze rakietowe. A Liberty Desire na tych papetów. Dostajemy do końca gry regiment cost minus 25 i artyleria siege ability plus 10. To możemy poczekać, aż wybuchnie wojna. Kolejna z elfiakami. Niegdyś przyjaciele, dziś wrogowie. Niestety, ale musimy zaatakować naszych dawnych sojuszników, czyli Harpie, bo mają prowincje, które nam całkowicie blokują drzewko. Także chcąc nie chcąc atakujemy. Zobaczymy, jak nowa gnolica jako przywódczyni sprawdzi się przerzucania fireballi w mury. Pytanie, czy ona ma te czary opanowane. Cassidra nie zna żadnego zaklęcia na oblężenia niestety. Eta duży problem, bardzo duży problem, bo te rzucanie tych czarów mocno przyspieszało rozgrywkę. Zwłaszcza jak na początku zawsze jest problem z... Fajny venture. Jak zawsze na początku jest problem z tymi oblężeniami, nie? Na początku nie ma artylerii, dowódcy nie mają tego siege'a, nie masz tych bonusów do siege'a, także jest problemik. A tu spell, cyk, trzęsienie ziemi, fireball, góry, runą. O, ta harpia jest też czarodziejem, może będzie znowu pojedynek. Jacie, ale pojedynek się szykuje. Gnolarski czarodziejów kontra harpiowy czarodziejów, tylko że nasza jest niedoświadczona, dopiero uczy się tej nekromancji całej. Zbyjmy lekutko inflację. No niestety posiadanie kopalni złota, a troszeczkę podbija inflację, a my nie mamy żadnych mechanik. Cholipka, nie wiem, czy ze śmiercią tej naszej głównej pierwszej gnolicy jakaś nam fabułka nie umknęła. Że nam jakaś fabułka nie umknęła i czy nie stracimy tej fabułki i mechanik jakichś ciekawych. No, będziemy inwestować oczywiście w nową, potężną gnolicę. W ogóle podają mi się te questy, żeby budować siatkę szpiegowską. To jest w miarę proste, przyjemne. Siatka szpiegowska zawsze jest spoko. A jeszcze dostajemy deep pointy za budowanie tej siatki szpiegowskiej. Tak, 50 deep pointów i lojalność magów. Także maguchowie good. No i zanim wyszkolimy tą nową gnolicę, to troszeczkę czasu potrwa. A, i z racji tego, że coraz więcej terytorium posiadamy innych kultur, religii, ras i tak dalej, to się coraz więcej tych eventów pokazuje. Oczywiście ciśniemy, zero tolerancji, ciśniemy oczywiście w uniwersum, tak? A poza tym to family friendly, w ogóle miłość, szczęście, radość, ale w Unpanerze to talent, kliki, doktryna pana Ragorna. Tak. A, ten event wynika z tego Age of Monsters, co my kliknęli. Dobra, czaję już, ja rozumiem. Dobra, podoba mi się, to mogliśmy sobie wcześniej to kliknąć. Chociaż nie wiem, czy to by się od razu zeskalowało, jak jeszcze nie mieliśmy tyle papetów i ziem. Ale fajne, bo to punkciory daje, szekle daje, no git. Za ile renesansy sobie... Ale możemy w sumie przyjąć. Nawet musimy. Także troszeczkę się zapożyczymy. Harpie spłacą nasze pożyczki spokojnie. A... Znaczy ich szekle z plądrowania spłacą. Wprowadźmy instytucje, wprowadźmy teszki, wprowadźmy 2 teszki, wprowadźmy kolejnego teszka. No i drodzy eksperci, pytanie do ekspertów moich szanownych. Pytanie do moich szanownych ekspertów. Jaka pierwsza grupa ideologiczna dla naszych gnolarzy? Influence Ideas? Diplomatic? Pod więcej papetów? Ekonomiczne pod więcej szekli, staksów i kopalni? Czy może morski? Albo exploration i płyniemy zwiedzać nowy świat. No niestety, ale harpie się nas boją. Harpie się nas boją się naszego Witch Kinga, naszych gnolarzy. Żadnej bitwy w sobie nie stoczyliśmy, nie było pojedynka magów. Myślałem, że jak będziemy, nie wiem, szturmować ich stolicę czy coś, to się striggeruje. Ale po prostu nie ma, więc weźmiemy te prowincje, które są nam potrzebne do questa. Dokładnie te 3. No i w sumie tyle. Szekle możemy wziąć i warrepsy możemy wziąć. I możemy sobie wasala przejąć? Mamy slota na wasala? Mamy slota na wasala. Na północy, w górach? W ogóle są jakieś, nie wiem, czy to są krasnale? Co to jest? Krasnale albo gobliny w górach serpentynowych. Przypominam, jak ktoś chce porządną seryjkę z krasnali gór serpentynowych, to jest seria dla patronów na tej modyfikacji, gdzie zaczynaliśmy chyba gdzieś tutaj. W tych tunelach, bo te tunele się ciągną pojedynczo i piękna fabułkowa seria naszych krasnali chciwych spaczonych, polecam. Dobra, spisowane. Możemy spalić kolejne ziemie. Palimy.
Chorujemy. Eta nice. Możemy misję kliknąć. Eta również dobre. A, te katiusze możemy odpalić. W sumie, wiesz co? Weź odpal te katiusze, bo potem mi znowu będą się papety buntować i nie klikniemy tego. A zaraz kolejna wojna z elfiakami. Dewujemy, dewujemy, dewujemy. Zdewowane, co wy jeszcze chcecie? Łącznie dewa na 12 poziom. No to tu jeszcze klikniemy jeden administracyjny. Questior zrobiony. Nasz pierwszy portuch, gdzie od razu będziemy robić tanią siłę roboczą. Jeszcze dostajemy ten centrum handlowe. No i będziemy mogli je eksportować. To mnie się bardzo podoba. Fajna prowincja, tylko trzeba to znowu nawrócić i zmienić kulturkę. 3 lightshipy, oho. Oho, możemy jednak zdążymy na kolonizację? Ale tym pozytywnym akcentem sprowadzenia... O, my trochę taniej siły roboczej tu u siebie posiadamy i produkujemy. Nice. Tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj było troszeczkę wojen, a potem była lekkie nadganianie techów, ekonomii, zmiana przywódczyni. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mimo wszystko wam się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.